16 października 1325 roku, mając 15 lat, królewicz Kazimierz ożenił się z córką wielkiego księcia litewskiego Giedymina, Aldoną, która przed ślubem 30 kwietnia została ochrzczona i przyjęła imię Anna. Księżniczka urodziła Kazimierzowi dwie córki, Elżbietę i Kunegundę. W ostatnich latach życia Władysław Łokietek zaczął wprowadzać syna w arkana sprawowania władzy. W 1329 roku wysłał go na dwór węgierski do Wyszehradu w celu uzyskania wsparcia militarnego lub zacieśnienia sojuszu skierowanego przeciwko koalicji krzyżacko-czeskiej. Podczas pobytu Kazimierza na dworze węgierskim według niektórych źródeł miał miejsce skandal obyczajowy z jego udziałem. Historycy nie są pewni, co się wydarzyło. Według jednej z koncepcji polski królewicz miał ukryty romans z piękną Klarą Zach, dwórką swojej siostry Elżbiety, żony króla Węgier Karola Roberta. Inne źródła podają, szczególnie krzyżackie, że Klara została zgwałcona przez Kazimierza. Gdy sprawa wyszła na jaw, ojciec Klary, Felicjan Zach, wtargnął do komnat królewskich i dokonał zamachu na rodzinę Karola Roberta. Królowa Elżbieta straciła 4 palce, król został ranny, zamachowiec zabity. Zemsta króla węgierskiego była okrutna, rodzina Zachów została wymordowana. Klara została oszpecona, obcięto jej nos i wargi oraz palce u rąk i obwożono po królestwie w klatce ku przestrodze. Biedna dziewczyna po pewnym czasie skonała z wycieńczenia i zadanych ran. W 1339 roku umiera pierwsza żona Kazimierza, Aldona Anna Giedymynówna. 29 września 1341 roku w Poznaniu miał miejsce ślub 17-letniej Adelaidy Heskiej, córki landgrafa Hesji, Henryka II Żelaznego, z królem Polski Kazimierzem III Wielkim. Koronacja nowej monarchini odbyła się tego samego dnia. Posag księżniczki heskiej nie był duży, 2000 kup groszy praskich, których król Kazimierz nigdy nie otrzymał. Natomiast Adelaida otrzymała znaczne wiano, ziemię sandomierską z zamkiem, klejnoty i inne kosztowności. Niedługo po ślubie małżeństwo zaczęło się rozpadać z powodu zdrady Kazimierza i braku potomstwa. Królową osadzono na zamku w Żarnowcu nad Pilicą. W 1354 roku Kazimierza rozpoczął starania w Rzymie o unieważnienie ślubu. Dyplomacja andegaweńska czynnie przeciwstawiła się tym planowaniom, ponieważ zależało jej na pozyskaniu tronu Polski w przypadku bezpotomnej śmierci króla. W maju 1356 roku Kazimierz Wielki przebywał w Pradze. Wówczas poznał Krystynę Rokiczanę, mieszczankę, córkę wójta Pragi. 25-letnia dziewczyna musiała wywrzeć duże wrażenie na królu, skoro prawdopodobnie zaręczył się. Związek małżeński został zawarty wkrótce potem w Krakowie, a ślubu udzielił opat Tyniecki. Król, będąc w prawym małżeństwie z Adelaidą Heską, popełnił bigamię. Gdy praska mieszczanka zamieszkała w Krakowie, jej małżonek doprowadził do wydalenia z kraju legalnej żony, Adelaidy Heskiej. Pożycie małżonków prawdopodobnie nie trwało długo. Jan Długosz podaje, że Rokiczana została oddalona od króla krótko po ślubie, po odkryciu skrywanych wad, łyściny i świeżby. Może była to tylko wymówka, bo król znudził się nową żoną. Lub odkryto, że dziewczyna donosi Karolowi IV Luksemburskiemu i była szpiegiem na usługach Cesarstwa Niemieckiego. 25 lutego 1365 roku Kazimierz bierze kolejny ślub z księżniczką Jadwigą Żagańską, córką Henryka V Żagańskiego. Jadwiga stała się 4. żoną Kazimierza. Prawdopodobnie została koronowana na królową Polski. Ślub Kazimierza i Jadwigi wywołał skandal, ponieważ stanowił podwójną bigamię. Adelaida, druga żona króla, żyła i aktywnie upominała się o swoje prawa jako żona króla polskiego u papieża.
Prawdopodobnie żyła również trzecia żona Kazimierza, bigamiczna Krystyna Rokiczana. Dodatkowo Jadwiga jako prawnuczka Giedymina była spokrewniona z pierwszą żoną Aldoną Anną. Z małżeństwa tego pochodziły 3 córki. Król nadal nie miał oficjalnego syna. 13 grudnia 1349 roku z polecenia króla Kazimierza został utopiony Marcin Baryczka. Według Długosza Baryczka został wysłany przez biskupa krakowskiego do Kazimierza Wielkiego z dekretem ekskomuniki, związanym z niemoralnym prowadzeniem się władcy. Jan Koszczankowa w kronice wspomina 2 razy o naturalnych synach Kazimierza w kontekście opisu testamentu władcy. Naturalnym synom swoim zapisał Niemierzy, Bogucice, Kutów i inne pomniejsze wsie. Stało się to pretekstem do wysnucia teorii, że jego matka Cutka mogła być kochanką królewską. Cutka, kasztelanka sieciechowska, w 1339 roku została żoną Niemierzy z Gołczy, herbu Mądrostki, dworzanina królewskiego i posła. Małżonkowie mieli 4 dzieci, m.in. Niemierzę. Prawdopodobne ojcostwo przypisuje się królowi Kazimierzowi. Urodziwa kasztelanka w kulturze masowej jest uznawana jako jedna z kochanek króla. Po śmierci małżonka Cutka otrzymuje od króla znaczny posag – 107 grzywien srebra. Do dziś nie wyjaśniono, czy to za zasługi dyplomatyczne męża. Jeżeli wierzyć Janowi Długoszowi, w życiu Kazimierza bardzo ważną rolę odegrała jeszcze jedna kobieta – Esterka. Długosz pod rokiem 1356 zanotował: była ona ponoć słynną z urody Żydówką, z którą król miał kilka córek. Prawdopodobnie to właśnie jej Żydzi w Polsce zawdzięczają sprzyjającą im politykę. Król zmarł w 1370 roku, nie pozostawiając oficjalnego potomka męskiego. Na tronie polskim zasiadła Jadwiga Andegaweńska, późniejsza żona Władysława Jagieły. Rozpoczyna się era Jagiellonów.